Znajdujemy się na drodze powiatowej w miejscowości Krzczonów, która została wyremontowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na długości około 3,5 km. Podobne inwestycje jak ta w powiecie myślenickim są realizowane również w innych gminach, przy drogach powiatowych, jak również przy drogach gminnych. Kwota, która została przyznana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatu myślenickiego, to kwota ponad 15 milionów złotych, która pozwoliła na wyremontowanie wielu odcinków dróg. Jesteśmy przy bezpiecznym przejściu dla pieszych, które również zostało wykonane w ramach tych środków. Takich bezpiecznych przejść w całym powiecie myślenickim jest bardzo wiele. Wykonywane są przez powiat myślenicki, a również przez samorządy gminne. W ostatnich dniach września został rozstrzygnięty kolejny nabór na bezpieczne przejścia, który również przyniósł dobre rozstrzygnięcia dla wielu gmin, jak również powiatu myślenickiego. Bardzo ważnymi inwestycjami drogowymi w gminie Tokarnia była przebudowa 2 mostów w Tokarni, jak również odbudowa mostu drewnianego w miejscowości Bogdanówka. Przeznaczamy potężne środki na ochronę środowiska, szczególnie na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Takie inwestycje jak ta tu w Podnachowicach Górnych o wartości około 10 milionów złotych są wykonywane zasadniczo w każdej gminie powiatu myślenickiego. Inwestycji wodno-kanalizacyjnych nie widać, ale są bardzo kosztowne. To jednak są wybierane najczęściej przez samorządy powiatu myślenickiego, gdyż służą wszystkim mieszkańcom, służą też ochronie środowiska. Wiele inwestycji planowanych również przez samorządy powiatu myślenickiego dotyczy źródeł odnawialnych energii. Wygląda na to, że po realizacji wszystkich tych inwestycji wszystkie albo większość budynków użyteczności publicznej będzie zasilana właśnie z takich źródeł. Dziś trudno sobie wyobrazić nasze miejscowości bez aktywności ochotniczych straży pożarnych. To przecież te jednostki obok Policji i Wojska Polskiego są podstawowymi jednostkami stanowiącymi o bezpieczeństwie Polaków, o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Dlatego też aktywnie wspieramy ich działania poprzez doposażenie w sprzęt samochodowy, jak również w sprzęt ochrony osobistej. W ostatnich 2 latach na uwagę zasługuje dofinansowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych. To właśnie Druhny i Druhowie mają zasilić w przyszłości ochotnicze straże pożarne. Aby to zrobić, muszą się edukować. Dlatego doskonałym do tego miejscem jest Centrum Szkolenia Przeciwpożarowego w Dobczycach. To centrum zostało dofinansowane znacznymi środkami w ilości około 2,5 miliona złotych. Moja pomoc nie ogranicza się tylko do wspierania ochotniczych straży pożarnych, ale również każdej innej organizacji społecznej, która o taką pomoc do posła ziemi myślenickiej się zwraca. Cenne jest to, że wszystkie gminy powiatu myślenickiego inwestują w dzieci i młodzież, bo to przecież dzieci i młodzież są przyszłością naszych małych ojczyzn. Samorządowcy doskonale o tym wiedzą, bo to będzie stanowiło o rozwoju właśnie tych terenów na przyszłość. Budowa nowych obiektów oświatowych, modernizacja już istniejących to zadania, które najczęściej pojawiają się w planach inwestycyjnych samorządów powiatu myślenickiego. To rządowe środki pomagają w realizacji tych zadań. Taki obiekt jak ten w Zakliczynie, obiekt budowanego nowego przedszkola, czy obiekty w Jaworniku, w Stróży, w Lipniku, w Wiśniowej, w Myślenicach, w Farbutowicach nie powstałyby bez dofinansowania właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego. Te obiekty będą stanowiły o lepszej pracy nauczycieli i pracowników tych szkół czy przedszkoli, ale przede wszystkim będą poprawiały warunki nauczania dzieci i młodzieży w powiecie myślenickim. Szanowni Państwo,
Zawsze powtarzam, że ostatnie 4 lata to dobry czas dla ziemi myślenickiej. Powtórzę to jeszcze raz. To dobry czas dla ziemi myślenickiej. Świadczy o tym choćby fakt, że do ziemi myślenickiej w ciągu tych 4 lat zostało skierowane 0,5 miliarda złotych na ważne, bliskie mieszkańcom inwestycje.